Cześć, to jest właśnie rower trójkołowy poziomy. Zaczniemy epicko i stereotypowo. Niemal 3 lata temu, siedząc przed komputerem, postanowiłem troszeczkę zmienić swoje życie. Wymyśliłem sobie właśnie rower. Ten rower, który widzieliście. Całą procedurę, jak go zdobyć, jak się o niego wystarać jako osoba niepełnosprawna, macie w poprzednich filmach. Rower mam niemal rok. Czy zmienił moje życie? Oczywiście, że zmienił moje życie. Na początku człowiek czuje podekscytowanie, bo wiadomo, w życiu pojawia się coś nowego. W moim przypadku rower, czyli coś, czego nigdy wcześniej w życiu nie miałem, co było dla mnie nowe i nadal trochę jest nowe. Wydaje się, że człowiek zaraz zjeździ rowerem cały świat, dojedzie do Australii, ale życie, a w zasadzie kondycja, szybko weryfikuje takie plany. No i zaczęła się nauka. Sprzęt poznawał mnie, ja poznawałem sprzęt, uczyłem się zsiadać, uczyłem się komponentów roweru. Uczyłem się w zasadzie wszystkiego od podstaw. To wszystko było dla mnie nowe. Rower przede wszystkim miał 3 koła, wspomaganie, cały system wspomagania, który był dla mnie zupełną nowością, a którego nie znałem. Rower miał wyprofilowany fotelik, który zapewniał specjalną pozycję. Pedały, do których wpinałem specjalne buty z blokami SPD, żeby nie wypadała z nich noga. Znalezienie i dobranie odpowiedniego obuwia też zajęło sporo czasu. Rower też wymusił zakup specjalnych narzędzi i naukę tego, jak działa i jakie środki zachować, żeby odpowiednio i umiejętnie go konserwować. To też było nowością. Nie obyło się oczywiście bez drobnych awarii. Rozwaliłem przelotkę łańcucha, kiedy zleciał mi z prowadnicy z przodu. Jako jeden z pierwszych pioniersko pękł mi zagłówek. Normalne rzeczy. A to łańcuch, a to inne pierdoły. I oczywiście zamiast Australii były pierwsze podróże wkoło komina. Zwiedzałem okolice swojej miejscowości, zwiedzaliśmy ciekawe miejsca naszego powiatu, a teraz jesteśmy na etapie zwiedzań nieco dalszych. A na pierwszą poważniejszą wyprawę udaliśmy się dopiero niemal pół roku później. 52 km od bazy. I do tego jeszcze zgubiliśmy się po pierwszych 10 km, bo okazało się, że miejscowość, do której wydawało nam się, że jedziemy, nie jest tą miejscowością, do której mieliśmy się udać. Od podobieństwo nazw. Celem pierwszej poważniejszej wyprawy nie była pustynia ani dżungla, tylko zwykła osada letniskowa, gdzie, jak nam sami mieszkańcy powiedzieli, mieszka około 100 osób. A reszta to w zasadzie puste domy, które napełniają się turystami w sezonie. I nic więcej w zasadzie, ale okolica piękna. Las, jezioro. Największym hitem wycieczki okazała się przyczepka dwukołowa La Jules Zenon, przyspawana na śrubę samokontrującą do roweru typu kolażuwa. Przyczepka miała charakterystyczny sznurek na pranie, które schło podczas jazdy. Jednym słowem odwaliliśmy kaleką wyprawę pełną gębą. Spanie pod namiotami, jedzenie pod gwiazdami, karimaty i komary. Czy to wszystko sprawił rower? Oczywiście, gdyby nie on, dalej bym siedział na dupie w domu, a tak stałem się bardziej mobilny i wyszedłem z chałupy do ludzi. Na Machu Picchu i Tybet przyjdzie jeszcze czas.